Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu trzęsienie ziemi w Turcji, a rynek i rekordowa korelacja. Warto to wiedzieć. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Trzęsienie ziemi w Turcji, a rynek i rekordowa korelacja. Warto to wiedzieć. Na samym początku jednak chciałbym rozpocząć ten materiał od ciekawego wykresu pokazującego, że na przestrzeni ostatnich 2 tygodni rynki rozwinięte, giełdy papierów wartościowych, te główne, zaczynają się zachowywać lepiej niż rynki emerging markets. Jak wiemy, jeżeli obserwujemy rynki finansowe, ma to związek przede wszystkim z zatrzymaniem wzrostów indeksów giełdowych w Chinach. No i ten wykres zaczyna to pokazywać. Statystyka wyczuwa już, że rynki typu Wall Street, typu niemiecka giełda we Frankfurcie, czy też Londyn zaczynają się zachowywać lepiej niż rynki takie jak na przykład Warszawa. Na następnym ciekawym wykresie warto odnotować, że na giełdzie papierów wartościowych w Europie, w ogóle na indeksie Eurostoxx, obrót zaczyna wyraźnie faworyzować scenariusze prowzrostowe, ponieważ on rośnie w sytuacji, kiedy indeks giełdowy rośnie. I teraz w sytuacji, kiedy mamy zatrzymanie, kiedy mamy próbę wywołania spadkowej tendencji spadków na indeksach giełdowych, zobaczymy, czy obrót się zwiększy, ponieważ jeżeli się nie zwiększy, to będzie to jednoznacznie sygnalizowało, że nie ma chętnych do tego, żeby pozbywać się akcji. Każdy taki spadek jest wykorzystywany do akumulacji papierów wartościowych w Europie. No i oczywiście w sytuacji, kiedy nastąpiłby powrót do tendencji wzrostowej, a prędzej czy później on nastąpi, to czy ten obrót cały czas się zwiększa i czy potwierdza te obserwacje z końcówki stycznia, którą widać na wykresie. Na następnym wykresie, niezwykle interesującym i ważnym, jest część odpowiedzi na tytułowe pytanie o rekordową korelację i że warto o tym wiedzieć. Wykres przedstawia zachowanie globalnych indeksów giełdowych i globalnych obligacji i wynika z tego, że mamy do czynienia z rekordową korelacją wnoszącą plus 0,64, co oznacza, że jeżeli ceny amerykańskich obligacji idą do góry, czyli rentowności spadają, to także indeksy giełdowe idą w górę. Ale jeżeli rentowności idą w górę, czyli ceny obligacji idą w dół, to także występuje presja na pozbywanie się akcji. Indeksy giełdowe idą w dół. Jeżeli jesteśmy na rynkach finansowych, to także w ujęciu intradayowym wyczuwamy, jaka jest silna korelacja, powiązanie tych dwóch klas aktywów. Widać, że jaki jest teraz gigantyczny wpływ rynkowej stopy procentowej, jej zmian na wycenę spółek giełdowych, na wycenę tego, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych, więc to powiązanie jest oczywiście niezwykle istotne, więc teraz, kiedy obserwujemy, że w ujęciu krótkoterminowym amerykańskie obligacje sięgają już poziomu 3,60 i mają ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej, więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić, że także wystąpi presja na spadki indeksów giełdowych. Jestem ciekawy, czy ta korelacja się jeszcze bardziej zwiększy, czy też zacznie powoli zamierać, czy też giełdy papierów wartościowych, które dyskontują przyszłość, już wycenią, że rynkowe stopy procentowe w pasie między 3,5 a 4% są już uwzględnione, te ceny, które są teraz obserwowane, są już uwzględnione, te rynkowe stopy procentowe i czy to powiązanie będzie dalej funkcjonowało. Także to jest coś niezwykłego, jak bardzo teraz jest powiązana rynkowa stopa procentowa, czyli rentowności obligacji, a wyceny akcji na giełdzie, czyli reprezentowane w tym wypadku przez indeksy giełdowe. Natomiast dlaczego te rentowności są teraz takie ważne? Zobaczmy wykres dzienny amerykańskich obligacji, że w rejonie 3,34 mieliśmy średnią dwustosuncyjną i wygląda na to, że ona znowu zaczęła funkcjonować.
Wrócę do tego wykresu intradayowego, który pokazuje, że właśnie w okolicach 3,35 mieliśmy podwójne dno i teraz wyjście nad te poziomy, które były w ostatnich dniach utworzone, sprawi, że ta formacja krótkoterminowa, podwójne dno na rentowności stanie się faktem i będzie straszyła właśnie wyceny spółek giełdowych i indeksy giełdowe i prawdopodobnie to oznacza, że teraz będziemy czekać na dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I te dane o inflacji, które poznamy już za styczeń, pozwolą nam ocenić tempo dezinflacji i oczywiście pozwolą nam także ocenić na perspektywę dalszych podwyżek, czy też nie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie i oczywiście to będzie następny ten czynnik, który prawdopodobnie dokona nawrotu do tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych, bądź też pogłębi tendencję spadkową. Jeżeli okaże się, że dezinflacja nie postępuje w taki sam silny sposób, jak to było obserwowane w końcówce 2022 roku. Dlatego też naprawdę chciałbym zwrócić szczególnie mocną teraz uwagę na rekordową korelację między zachowaniem indeksów giełdowych na całym świecie, a światowych obligacji i to jednoznacznie pokazuje, jak bardzo teraz jest ważne i czułe zachowanie rynkowej stopy procentowej na rynek ryzyka. A z optymistycznych wiadomości to rynek papierów korporacyjnych sygnalizuje nam raczej miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki i raczej brak jakichś większych kłopotów w stylu recesji. Dlatego też te wnioski, które płyną z tego wykresu, są w miarę optymistyczne. No i teraz te indeksy giełdowe. Jak obserwujemy zachowanie indeksu DAX oraz futures na indeks Standard & Poor, widzimy, że rynek przywiązuje dużą wagę do poziomów technicznych, do których jest już nam bardzo blisko. Na indeksie Standard & Poor poziom 4100, a na DAXie 15300 punktów. Cały czas jesteśmy powyżej tych poziomów, więc teoretycznie jest większa szansa na wzrosty niż na spadki. A wszystko może się zmienić, jeżeli właśnie te poziomy, które przed chwilą opisałem, zostałyby dzisiaj złamane. Nie ma dzisiaj jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych, więc dzień będzie upływał pod znakiem testu sentymentu i jak przełożą się opinie inwestorów, które zostały już na chłodno ustalone po ostatnich wydarzeniach, czyli decyzjach banków centralnych, tych danych z rynku pracy. Więc obserwujmy dzisiaj szczególnie te dwa poziomy. One powiedzą nam naprawdę bardzo dużo. Teraz amerykański dolar, który jest też niezwykle powiązany z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji oraz oczywiście z wszystkimi innymi walorami związanymi z ryzykiem. I tutaj widzimy, że na wykresie tygodniowym tak jakby powstawały sygnały zachęcające do jakiejś większej korekty na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, a gdyby tak się stało, miałoby to oczywiście zły wpływ na indeksy giełdowe, zwłaszcza rynków emerging markets i wszystkie inne aktywa ryzykowne. Ja za chwilę dojdę do kryptowalut, do surowców i do rynków emerging markets. Na chwilę obecną jednak sygnały płynące z indeksu dolarowego dają rosnące ryzyko, że faktycznie do takiej korelacji może dojść. A sam euro-dolar, który już coraz wyraźniej zagłębia się pod poziom 1,08, potwierdza to, że zwrot na amerykańskim dolarze ma miejsce. No i zobaczymy, czy dalej będziemy kontynuować tendencję spadkową i wygląda na to, że naprawdę do tych danych o inflacji ten amerykański dolar raczej będzie kupowany niż sprzedawany. Te dane, które poznaliśmy w piątek z rynku pracy naprawdę mają duże znaczenie i są pewnego rodzaju game changerem. I teraz kolejna ciekawa waluta, para walutowa związana z amerykańskim dolarem, czyli dolar-jen. I w tym wypadku widzimy, że opory w okolicach 132,60, czyli średnia 50-sesyjna zaczynają funkcjonować, a w krótkim terminie widzimy, że rynek tak jakby już zaczyna dodatkowo uwzględniać zmianę na stanowisko prezesa Bank of Japan i pan Amamiya ma największe szanse zostać nowym prezesem tego banku centralnego, a na następnym wykresie widzimy, kto jest kim w Banku Japonii. Na skali między byciem jastrzębiem a gołębiem i byciem nastawionym bardziej na walkę z inflacją, na pobudzanie inflacji i te wszystkie inne czynniki ekonomiczne, które mają duże znaczenie dla banku centralnego. Warto sobie zapamiętać i zobaczyć, kim ten pan jest względem określenia położenia prezesa Kurody, który teraz jest szefem Banku Japonii. Na kolejnym ciekawym wykresie znalazłem potwierdzenie
tego, o czym ekonomiści wiedzą już od dawna, to, że inflacja w strefie euro ma charakter podażowy, jest zewnętrzna i importowana, a nie ma charakteru popytowego. Dlatego też działania banków centralnych, które powinny teoretycznie prowadzić do podwyższenia stóp procentowych powyżej inflacji, są takie, jakie obserwujemy, czyli stopy procentowe nie idą tak samo w górę z takim samym tempem jak inflacja, ponieważ charakter inflacji obecnie jest podażowy. I jak te czynniki zanikną, prawdopodobnie będziemy świadkami zaniku także tempa wzrostu inflacji, a podwyżki, które teraz miały miejsce, mają zapobiec tak zwanym efektom drugiej rundy, żeby ta inflacja o charakterze podażowym nie zaczęła się zamieniać w inflację o charakterze popytowym. Natomiast ten wykres jest moim zdaniem koronnym dowodem na to, że właśnie tak jest, a ci wszyscy, którzy chcieli walczyć z inflacją o charakterze podażowym środkami polityki monetarnej, czyli podwyższaniem stóp procentowych, byli po prostu w błędzie. Kolejny ciekawy wykres, czyli grupa aktywów poświęcona surowcom, także nawiązanie do ryzyka jest tutaj właściwe, ponieważ amerykański dolar i rentowności to także rynek złota i te bardzo dynamiczne spadki z poprzedniego tygodnia potwierdzają, że naprawdę jest szansa na nawet pogłębienie tendencji spadkowej, nawet odwrócenie krótkoterminowej tendencji na złocie na spadkową. Jeżeli powiążemy złoto ze srebrem, gdzie także taka tendencja wystąpiła i utworzono formację szczytową na cenie srebra, to myślę, że prawdopodobieństwo jeszcze bardziej spada. Plus, jeżeli dodamy do tego, że cena miedzi spadła poniżej poziomu $9,000, to jednoznaczne sygnały płynące z rynku surowcowego faworyzują scenariusze prospadkowe. Dlatego ja się trochę dziwię, czemu te indeksy giełdowe tak nie chcą dynamicznie spadać, podobnie jak rynek surowcowy. I na koniec wykres platyny, gdzie także widzimy, że raczej tutaj rynek widzi tendencje spadkowe niż wzrostowe i do tych czynników, na których opiera się popyt, myślę, że można jeszcze zaliczyć Bitcoina, który też w miarę się trzyma, nie chce spaść poniżej tego poziomu $22,300, który moim zdaniem jest kluczowy i gdyby się okazało, że analiza międzyrynkowa pokazująca na odwrócenie tendencji na Bitcoinie, na surowcach, co już miało miejsce, na amerykańskim dolarze, co już miało miejsce, na rentownościach już miało miejsce, ale także stanie się faktem na indeksach giełdowych, to oczywiście będziemy w takiej sytuacji wieścili, że trwa korekta spadkowa, pierwsza głębsza korekta spadkowa od października i wtedy rynek może być zaskoczony jej nawet siłą, a czynnikiem, który może doprowadzić do odwrócenia tych tendencji, będą dane o inflacji, które poznamy za parę dni ze Stanów Zjednoczonych i ze strefy euro. Z ciekawostek warto odnotować także, że na rynku walutowym para euro do szwedzkiej korony jest na poziomach rekordowych, najwyższych od 2009 roku i w pewnego rodzaju słabość szwedzkiej korony jest także dość dobrze widoczna. I to jest wstęp do rynków emerging markets i do odpowiedzi także na pytanie, czy trzęsienie ziemi w Turcji będzie miało wpływ na rynek. Wygląda na to, że dzisiejsza sesja w Turcji przynosi spadki o 5%, natomiast kiedy zobaczymy na zachowanie walut naszego regionu, generalnie na rynkach emerging markets, w tym wypadku na tym wykresie widać złotego, czeską koronę i węgierskiego forinta, to widzimy, że jakoś nie ma przełożenia tych wydarzeń w Turcji na zachowanie naszych walut rynków emerging markets, a te waluty raczej reagują na zachowanie euro-dolara niż na to, co się dzieje w Turcji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To, że euro-złoty jest nad poziomem 4,70, ale przede wszystkim, jeżeli w najbliższych godzinach para dolar do złotego przekroczy poziom 4,40, to w takiej sytuacji także rynek złotego będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Dzisiaj polskie obligacje też tracą na wartości, ale jesteśmy cały czas poniżej poziomu 6%, więc tutaj na razie nie widać nawet pierwszych sygnałów, które zwiastowałoby coś niedobrego. Natomiast znalazłem jakiś element, który sygnalizuje możliwość negatywnych perturbacji między innymi polskich obligacjach. To, że jeden z największych rynkowych funduszy hedgingowych, MAN, który ma na aktywach 138 miliardów dolarów,
zaczyna myśleć o tym, że tutaj obligacje przede wszystkim są na takich poziomach, które warto sprzedawać i tutaj firma inwestycyjna myśli o tym, że wkrótce będą czekały tutaj rynki emerging markets spore perturbacje. No i tutaj raport sygnalizował, że fundusz inwestycyjny o tak gigantycznych aktywach raczej sprzedaje i gra na krótko niż nastawia się na kontynuację tych tendencji. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. Zobaczymy, czy ten sygnał zmaterializował się jakąś większą korektą. I indeks WIG20, jak widzimy, bardzo dzielnie broni się dolna krawędź konsolidacji, formacji, która zaczyna przypominać formację trójkąta, więc jej pokonanie byłoby dla rynku także sygnałem i zachętą do rozpoczęcia głębszej korekty spadkowej. Na chwilę obecną wygląda na to, że jest także nadzieja, że na fali tego, że indeks giełdowy w Niemczech broni swojego wsparcia, obroni się także warszawska giełda papierów wartościowych. Zobaczymy, ale na razie nie widać negatywnych konsekwencji trzęsienia ziemi w Turcji na warszawską giełdę papierów wartościowych. I na koniec oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych, jakie tylko możecie zdobyć. A tam na dole link w opisie i link w komentarzu cały czas jest dostęp do webinaru poświęconego tego, czy to koniec drogiego gazu. Ten webinar będzie miał miejsce 8 lutego w środę o godzinie 19. Zachęcam do tego, żeby się zapisać i oczywiście tam na dole link w opisie i link w komentarzu będzie także dostęp do raportu na temat tego, co zrobił ostatnio Jerome Powell i czy Fed będzie bardziej agresywny, czy też będzie bardziej gołębi na następnych posiedzeniach. Zachęcam naprawdę do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami edukacyjnymi. Przypomnę, linki w opisie i link na dole w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę stopy zwrotu i pozdrawiam.